magia jest bardzo urocza, natomiast godzenie polega na tym, że dowiadujemy się coraz więcej, jak działają pewne aspekty w zarządzaniu, jakie mechanizmy naprawdę funkcjonują, a jakie są tylko, no mówiąc kolokwialnie, szamaństwem. I godzenie polega na tym, że coraz efektywniej potrafimy sterować zespołami. Aktualnie jesteśmy moim zdaniem na takim etapie, że istnieje już setki różnych wniosków z rozmaitych badań, eksperymentów, obserwacji dotyczących właśnie tego, jak funkcjonują zespoły i powoli zaczyna to się łączyć w jedną wielką całość, która dostarczy nam prawdziwych, zweryfikowanych informacji na temat budowania efektywności zespołu. Wiele badań pokazuje, że istotne jest to, jak zespół ułoży współpracę. Mniej istotne okazuje się, kogo konkretnie mamy w zespole, czy to jest zbiór super talentów, czy też po prostu ludzi, którym chce się pracować. Natomiast bardzo ważne jest, jak zespół się dogada, jaką zbuduje strukturę, jaka jest motywacja ludzi do współpracy, czy czują, że sukces i klęska zależy od całego zespołu, czy też jest to zbiór oderwanych jednostek. To jest pozytywny wniosek, bo to znaczy, że możemy budować efektywne zespoły, możemy wpływać na sposób ich działania. To jest tylko kwestia użycia odpowiednich technik menedżerskich. Technikami, które działają, które są zweryfikowane, są to techniki, które dają po pierwsze szybką informację zwrotną, czyli takie techniki jak retrospektywa. To są techniki, które wizualizują aktualnie, gdzie jesteśmy jako zespół. Czyli rozmaite tablice zadań, rozmaite systemy, które w sposób obrazowy pokazują statusy zadań, aktualne problemy itd. Te techniki, oprócz tego, że informują ludzi, jak jest na dzisiaj w zespole, zwiększają poczucie, że my razem to musimy dowieść. Zwiększają poczucie, że sukces zależy od nas i że ja muszę polegać na innych, a inni polegają na mnie. To jest jeden z kluczowych czynników efektywności zespołu. Tak, zdecydowanie. Przykładowo w projektach IT jest dużo mniej betonu, a więcej pracy ludzkiej. Znaczy, specyfika branży mocno wpływa, bo w jednych projektach poziom innowacyjności oczekiwany od zespołów jest dużo mniejszy. Wykonuje się rzeczy, które już kiedyś robiliśmy, więc mamy wiedzę, jak to zrobić, a teraz trzeba na nowo to poskładać. W innych z kolei projektach my odkrywamy, co w ogóle jest do zrobienia i branża IT jest mocno innowacyjna w bardzo wielu miejscach, szczególnie projekty developmentowe, gdzie się tworzy nowe oprogramowania, są takimi projektami. I w takich branżach trzeba bardzo mocno podstawić na takie osobiste, wewnętrzne zaangażowanie ludzi, który musi się chcieć wymyślać fajne pomysły, chcieć szybko rozwiązywać napotkane problemy, no i regularnie zwiększać efektywność swojej pracy. Warto pamiętać, że nie ma idealnych metod, że każde podejście do organizacji zespołu ma swoje plusy i minusy. Zarządzanie zwinne jest bardzo modne ostatnio, natomiast też ma swoje ograniczenia. Do plusów oczywiście należy budowanie autonomii jednostki, to, że to ludziom oddaje się decyzyjność i zachęca ich do samoorganizacji, to ich nakręca. Ludzie często mają takie poczucie euforii, że coś tworzymy fajnego i sami sobie sterujemy sposobem wykonywania tego. Natomiast minusem jest brak kontroli na przykład. Jeżeli zespół nie jest już zmotywowany, to metody zwinne nie oferują technik zewnętrznej kontroli. Tutaj musi wkroczyć menadżer i zobaczyć, co się stało. Kolejnym ograniczeniem może być brak kompetencji w zespole. Jeżeli zespół nie ma jakiejś wiedzy, a jednocześnie nie umie wyjść z impasu, nie umie zadać pytania na zewnątrz, przyznać się, słuchajcie, nie wiemy, pomóżcie nam na zewnątrz, sami tego nie wypracujemy, może troszeczkę się zakręcić i mówiąc kolokwialnie, zatkać na tym problemie, borykać z nim, kiedy ktoś z zewnątrz by podał szybką poradę. Więc istnieją pewne ograniczenia. Czasem się zdarza, że zespół stanie w impasie, bo są dwie alternatywy działania i nie można się dogadać, którą wybieramy. I wewnętrznie, oddolnie nie jest w stanie skutecznie wybrać. Tradycyjne zarządzanie by powiedziało, przyjdzie menadżer i podejmie decyzję, co robimy. Zarządzanie zwinne nie oferuje takich narzędzi. Więc dobrze jest zachować rozsądek zdrowy, wdrażając jakiekolwiek metody, mody zarządcze. Gry symulacyjne są takim nietypowym dosyć narzędziem szkoleniowym, które zakłada zaangażowanie uczestników. Czyli zakładamy, że oni wejdą w pewne role, odtworzą pewien scenariusz i na podstawie rozegranego scenariusza będziemy mogli zilustrować pewne wnioski w uproszczonej, symulowanej sytuacji. Co dają? Badania pokazują, że uczestnicy gier symulacyjnych angażują bardzo często emocje
A to z kolei powoduje, że zapamiętują dłużej wnioski. Dobrze pamiętamy, kiedy się sparzyliśmy na czymś w pracy czy w domu. I podobnie jest z symulacjami. Kiedy ja tylko słucham wykładu, moje zaangażowanie może być różne. Jeżeli chcę, to posłucham, jeżeli nie chcę, to się wyłączę. Jeżeli natomiast jestem uczestnikiem takiej interaktywnej formy, no to jest szansa, że to mnie wciągnie i w związku z tym ja głębiej sobie pewne refleksje wezmę do serca. Po drugie, w grach symulacyjnych możemy bezpiecznie przetestować rozmaite błędne scenariusze zachowań. Możemy rozegrać pewne mechanizmy, które normalnie w biznesie doprowadziłyby do katastrofy, a tutaj po prostu je przetestujemy i zobaczymy, o, to nie działa. Ja pamiętam jedną sytuację na jednym ze szkoleń, kiedy zespół poprosił, żeby mogli mieć 2 kierowników projektu w swoim projekcie, symulowanych. Ja się zgodziłem, bo sam byłem ciekaw, jak to wyjdzie. Okazało się, że pojawiła się nam bardzo duża katastrofa, ale na szczęście ona nic nie kosztowała, bo to były tylko klocki Lego. Natomiast mieliśmy fajną podstawę do omówienia, dlaczego zarządzanie projektem, kiedy mamy 2 project managerów, niesie ze sobą pewne ryzyko.